Słuchajcie, u nas jest... Tak, ja mam kamerę. U nas jest, nieraz ma kamerę, niestety nie chce nagrywać. Tym razem. Drugi raz mam kamerę, zawsze co mam kamerę. Drugi raz. No ja, drugi raz, tak. No mi wyrywasz albo wycinasz. Już cię dobrze znają, jak ty już. Nie, Tomasz, ciebie jeszcze nie poznali twoi widzowie. Kontynuując wątek, słuchajcie, mamy zmianę trasy. Z racji, że jest zmiana, szybka zmiana pogody na Lofotach i widzieliście, że praktycznie dzisiaj jest cały czas mocno pochmurno, zrywa się fajny wiaterek. Jutro wiemy, że będzie... Dobrze trzymasz. Chyba że chcesz być widoczna. Chciałam być widoczna. No to ustaw tak, powiedziałeś, że nie mogę, bo jestem niewyjściowa. A, że jesteś niewyjściowa dzisiaj? No nie, że w ogóle jestem niewyjściowa, bo jestem modliszką. Ja tak nie mówiłem, koniec, kropka, już. Wparłaś sobie coś 16 lat temu. Ja to zaraz wyciągnę z twojego 16 lat temu usłyszałaś jakieś zdanie i przez 16 lat mi je I nie od ciebie, nie? No. Czy dasz mi dokończyć wątek? Proszę. Dobrze, a co było wątkiem? Że była szybka zmiana pogody i szybka zmiana planów. O, dziękuję. Proszę. No i ten... O, jakaś ty miła dzisiaj jesteś. Słuchajcie... Ja ci dzisiaj wysłałam TikToka, widziałeś? Nie, a jakiego TikToka? No, że jak się ze mną zgadzasz, to nie dostaniesz szufladą. A, rozumiem. Nie otwarłeś go. No dobrze. Nie, no dzisiaj jesteśmy w trasie. TikToki otwieram wieczorem. Uwaga, jaki zakręt, no. Okej, dobra, poczekaj, będę kontynuował po tym 360. Ale to będziesz musiał poucinać. Aż się nic nie będę wycinał. Aż się kamera... Dobrze, czy ty możesz skończyć? Każde nasze ujęcie można przewinąć. Tak, no chciałbym skończyć, tylko proszę daj mi dojść do słowa. Z racji tej pogody, jak już wiecie, że tak powiem, klęski żywiołowej na Lofotach, bo idzie deszcz. Jutro jest piąteczek, piątunio. Myśleliśmy, że się tam rozjaśni, bo faktycznie ta pogoda tutaj się zmienia, no fakt. No jednak wszystkie sygnały na niebie pokazują, że jutro leje cały dzień. Więc postanowiliśmy tak naprawdę przelecieć całe Lofoty, skoczyć do Tromsø. Ej, pokazujesz mnie? Tak. Ja to będę widział. Ja No teraz nie widzę, bo muszę... Ja teraz nie widzę, bo muszę patrzeć na drogę, ale potem będę widział. Tyle mandatów za twoje kamerowanie podczas drogi. Nie kameruję podczas drogi. I 1 mandat będzie za przekroczenie prędkości o 5. No i to się właśnie dowiemy, czy będzie, bo ja uważam, że nie będzie, ale zobaczymy. Kontynuując, słuchajcie, lecimy z Lofotów na Tromsø. To jest tak naprawdę nasz główny, trzeci i ostatni punkt, który mieliśmy... A wczoraj mówię, że są 4. 4, dobra. 4 punkty mieliśmy do zaliczenia podczas tej wycieczki. 4. Pierwszy, dojechanie na Lofoty. Drugi, zrobienie tras trekkingowych na Lofotach, tych takich spektakularnych, i dwie nam się udało. Trzecia jest z tym widokiem na boisko. Zobaczymy, nie mówimy nie, no bo będziemy jeszcze tam wracać. Trzeci punkt nie pamiętam, a 4 właśnie jesteśmy w stanie realizować. Trzeciego nie pamiętam, ale dobra, jak sobie przypomnę, to powiem. Ja może nie wiedziałam o tych punktach, więc nie będę ci podpowiadać. Aha, no to jak nie wiedziałaś, to mi nie podpowiesz. Ewentualnie mogę wymyśleć. Jak będzie coś ciekawego, to wrócimy z widokami. Witajcie. No i dotarliśmy.
Dotarliśmy do celu naszej podróży. Jesteśmy, jak wiecie, w Tromsø. Zatrzymaliśmy się na parkingu w samym centrum, praktycznie w porcie można powiedzieć. Mamy widok na most, na katedrę oraz na tą kolejkę, a przy nas stoi taka bestia, ten chymerek 4x4, który gdzieś zawsze nam się podobał. My tak na niego żeśmy zawsze spoglądali. Teraz mamy taką możliwość zrobienia sobie porównania, bo stoi równo z bękiem. No i ja wam tak powiem, no on tak jest troszkę dłuższy od bęka, troszkę wyższy od bęka, więc jakby nie patrzeć, taka jest z niego machina. O, wychodzi. Dobrze. Adrianka poszła w drugą stronę i będzie teraz Tomasza szukała. Tromsø było jednym z 4 celów naszej wyprawy do Norwegii. Nie chodzi mi o miasto, a jak już zapewne możecie się domyśleć, o hard rocka. Więc my teraz do niego prujemy, a potem sobie pozwiedzamy miasto. No i jesteśmy tu, gdzie chcieliśmy być od początku naszej podróży. Teraz będzie czas na pamiątki. No fajne tutaj mają. No fajne. Oni mają tu olbrzymi wybór. Tam knajpka jest, idziemy. Oczywiście do knajpki zaraz przyjdziemy. Trzeba będzie poczekać, ale sobie poglądamy, jaki t-shircik sobie bierzemy. Wiesz, patrz. Może... Ej, mają hard rockowy zapach. I co? Nie do końca. A mają jeszcze hard rockową świeczkę. A to jest ta męska? A to jest inna. No mi się podoba. Dobra, słuchajcie, my siadamy, a potem się naradzimy, jaki t-shircik wybrać, bo to jest bardzo trudna sytuacja. Będziemy jedli klasyczny burger. Po co masz ochotę? Słuchajcie, bierzemy Messy Chicken Sandwich i zobaczymy, czy Adrianka coś wybierze. Zawsze wybierała Cezar salad. Zobaczymy, co tym razem. No i mineralne 2 weźmiemy. A ja wam pokażę, jak to tu wygląda wszystko. Spróbujemy pójść na górę, zobaczyć. Teraz nie ma nikogo, to można sobie pochodzić i po legalu pooglądać lokalik. Ale zobaczcie, na górze jest jeszcze drugi punkt. Hard rocki mają to do siebie, że zawsze są w samym centrum miasta, w najbardziej spektakularnym miejscu w mieście. I tak słuchajcie, no w Krakowie przecież są przy Hejnale Mariackim, zaraz jest w Pradze, w samym centrum Pragi, prawda? Więc w Gdyni jest w samym centrum, zaraz przy pomniku Neptuna. Hard rocki mają same spektakularne lokalizacje. Każdy hard rock ma swoje własne, że tak powiem, obrędowanie, ale wszystkie mają wspólne menu. Rzadko nam się zdarzyło coś trafić innego, a w tym jest hamburger z ichnymi salmonellami. Tu widziałem, truflowy burger jest. Hard Rock Cafe już zaliczony. Ja przyznam się szczerze, że w środku nagrywałem, ale muszę to powtórzyć, Idziemy dlatego... na lody? Tak, idziemy. No teraz padło podchwytliwe pytanie. Tak, ale lody zawsze w każdej postaci, że tak powiem, nie wiem, ja jestem lodziarz. Wracając do tematu, ja w środku nagrywałem, ale niestety cały czas muzyka, która grała, to jedynie opowiem, że
Hard Rock Cafe w Tromsø jest najdalej wysuniętym hard rockiem na północ w Europie. No i to był taki główny mój challenge, bo jak wiecie, zbieram t-shirty hard rockowe, kielnie. Może tym razem ja też sobie kupiłam. Tak. Adrianka też tym razem sobie kupiła przy okazji. Przy dwóch był rabacik. Ja Wam pokażę spacer po Tromsø i dokończę historię hard rocka. Ja mam taką zasadę, że odwiedzam hard rocki, które są po całym świecie. One zawsze mają takie lokalizacje w fajnych, takich spektakularnych miejscach. W Polsce jest przykładowo 3, w Krakowie na rynku głównym, przy Hejnale Mariackim, w Gdańsku jest przy Neptunie, we Wrocławiu jest też na samym ryneczku. Gdzie idziesz? Ja nie przeczytam tej nazwy. Olhallen. O, przeczytałem. Olhallen jest najstarszym pubem tutaj w regionie. I chodźcie, zobaczycie, jak to wygląda. Dzisiaj jest tak puściutko. I oni tu mają wytwórnię piwa. Chodź, zobaczysz. Patrzcie, ile jest tych kraników piwnych. Ciekawe, czy z każdego jest inne piwo? Nie, to jest dekoracja, dobra. To jest dekoracja, a to tutaj leją przy bufecie. Myślałem, że z tych kraników leją, które tam są, a to jest taka dekoracja. A tutaj leją z tych. Tak z ciekawości, jak Ty się znasz na cenach, to jakie to są ceny? Ja nie widzę cen. Rozszyfrowałem tą miejscówkę. Mają 3 rozmiary, tu są 3 rozmiary, S, M i L. I SK, takie małe piwko, kosztuje 23 zł. MK tak, kosztuje 37 zł, a pół litra kosztuje 46 zł. No to powiem tak, ciężko tu u nich kaca by było zrobić w tym lokalu, ale nieźle. My idziemy teraz jeszcze w kolejną atrakcję. No i skończyło się lodzikiem w McDonaldzie. Jesteśmy koło chyba najmniejszej budki z hot dogami, jaka jest w Norwegii, a jednocześnie najstarszej, jaka jest w Norwegii. I być może sobie tutaj skosztujemy, zobaczymy co. Zaraz się zastanowimy, bo przyznaję, kurczę, żałuję, bo jesteśmy nażarci, najedzeni i gdybym wcześniej to zobaczył, to tutaj byśmy sobie zjedli coś wspaniałego, coś pysznego. A poszlibyśmy do Hard Rocka już po t-shirta.
pytanie, kto wie co to jest? Kafe kakao. Ja przyznaję szczerze, zawsze myślałem, że kawa to jest jedno, a kakao to jest drugie, tak? Ale tutaj troszkę się zdziwiłem w tym momencie. Więc pytanie, co to jest kafe kakao? Powiem Wam, że pochodziliśmy sobie troszeczkę po Tromsø, nie za dużo. Po Tromsø. Tak, po 2 godzinach umiem wymawiać nazwę miasta, Tromsø. O. I powiem Wam tak, Cały blok weźcie mu przetłumaczcie, bo to przecież nie rozumie, nie? Nie rozumie. rozumiem. I prawda jest taka, że miasto jest naprawdę warte odwiedzenia. Strasznie mi się podoba. Podoba mi się tak samo, jak podobał mi się Bergen. Więc to jest taki znak równości między Bergen a Tromsø. I powiem Wam tak, na pewno tutaj wrócę. Ja już wiem, że chcę to miasto zobaczyć w zimie, bo tak naprawdę ja zawsze chciałem je zobaczyć zimą. Gdzieś tam chciałem samolotem przylecieć, zobaczyć ten śnieg po pas, zorze i tak dalej, i tak dalej. No i tym bardziej teraz też je chcę zobaczyć. A, i teraz tak, chodząc po Tromsø zobaczyłem lokalizacje, których nie ma oznaczonych na Park Fortnite. No i zobaczymy, czy to prawda, dlatego że teraz jedziemy na jedną z nich i zobaczymy, czy ona jest taka prawdziwa, czy słusznie jest nieoznaczona. Bo my, powiedzmy szczerze, stanęliśmy w centrum portu, jak wiecie, w takiej, można powiedzieć, najdroższej lokalizacji, no bo już bliżej się centrum nie da, prawda? Na mojej kobiecie nie będę oszczędzał. Opuszczamy Tromsø i jedziemy na tą miejscówkę sprawdzić, czy ona faktycznie istnieje, tą nieoznaczoną na Park Fortnite. Niestety ta miejscówka, o której ja myślałem, to jest teraz jakiś koncert, jak widzicie. Jest mega imprezowo, ona nawet jest tutaj zamknięta od tej strony i nie można tam wjechać. O, z tej strony jest zakaz wejścia, a tam sala koncertowa, więc raczej tutaj nic z tego nie będzie. Patrzcie się, jakie śliczaki tutaj są. Reniferki, Rudolf. Jedziemy teraz po wyjeździe Tromsø jakieś tam 20 km, 25 mamy takiego ładnego dzikusa. Jak widzicie, nie stoimy sami, bo tutaj stoi dookoła nas w różnych odległościach trochę osób. No ale to jest taki dzikus dla każdego, kto lubi łapać rybki. Bo zobaczcie, nad samą wodą cała masa tutaj wędkarzy jest. Oczywiście teraz jest tutaj, przy nas jest bardzo niski poziom wody, ale tam chłopaki, o teraz widzicie, przybliżyliśmy obraz, tam chłopaki siedzą, że tak powiem, po kolana, albo nie, stoją po kolana w wodzie i moczą wędki. Ja tak myślę, że chyba na przyszły raz przyjadę, że tak powiem, z wędką na Norwegię, bo to wcale nie jest takie głupie. Trawlery fabryczne oraz długie łodzie, które na przykład naprawdę, że śmierdzi to rybą, naprawdę. I tak jak, nie wiem, 60, 70, 80 lat temu przyszła rewolucja przemysłowa tych Norwegów właśnie na północ. I ta gmina jako pierwsze stało. Trzymaj Dzięki się, temu, 2 co zrobił, km a było to tunelu. naprawdę bardzo huczne. No i wylądowaliśmy na parkingu, który jest w budowie. Tu jeszcze zresztą zobaczcie, stoją maszyny budowlane, więc pewno jak wy w przyszłym roku przyjedziecie, to już będzie piękny parking. Tutaj jest ten kibelek, o którym wspominało nie do zajechania na swoim kanale, pokryty łuskami. No ale no chyba się do niego nie będziemy mogli dostać.
Ewidentnie jest kobieta tam narysowana i jak na razie jest cały otoczony. Asfalt, parking będzie, że tak powiem, że niewielki, ale ja już wiem, że Senia nie jest tak turystyczna jak Lofoty i faktycznie ten niewielki parking wystarczy, choć może się to w przyszłości zmienić. I tutaj już widzicie, w tym miejscu my idziemy właśnie na plażę zobaczyć jak ona wygląda, ale ci wszyscy, co śpią w namiocikach, to tutaj mają właśnie takie swoje pole namiotowe i pewno to będzie wyglądało tak, że samochodem osobowym sobie na tym parkingu samochód sobie postawią, a tutaj w tym oto miejscu sobie namiocik pyk, 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 prawda? No a idziemy zobaczyć na tą plażyczkę. Powiem tak, widokowo jest piękny klimat, ale mamy dzisiaj norweską pogodę, nie norweskie lato, tylko wieje wiaterek, no i jest to wszystko tak w chmurkach, tak? Te chmurki, jak widzicie, nad nami dookoła nam towarzyszą. Z cynków pogodowych wiemy, że jutro ma być tu słońce, no i ma być fajnie, tak? I teraz pytanie, czy dojdziemy tam nad plażę, ale dobra, jak jestem tu i plaży nie dotknę, nie ma takiej opcji. Idziemy, jak już tyle set kilometrów żeśmy przejechali, to ja bym miał tu plaży nie dotknąć. Z jednej strony, ja wam powiem, dlaczego się czaję, bo jest złe zejście i zejście jest takie piaskowe. O, zobaczcie, takie jest zejście. Adrianka na przykład nie wie, jak zejść. Tomek, ty musisz Gołą stopą. Ja tam gołą stopą. No dobrze, to ja następnym razem gołą stopą. No, aha, tutaj chodzi o tą gołą stopę, którą pan tutaj idzie. Ale tak, jesteśmy na tej plaży, można zobaczyć. Znaczy nie wiem, czy to jest jedyna plaża na Seni, ale jest taka najbardziej znana, tak? Słuchajcie, żeśmy wylądowali na takim punkcie widokowym, a tu jest drugi benek, jest identyczny jak mój model. To jest też ten sam, tylko niestety kolory inne, tak? Ale to jest ten oryginalny benek, tak z fabryki wychodzi, tak? To jest No. Benek Sauté. Idziemy, zobaczcie. A tu tyle się nagadałeś, Tak, nie włączyłeś nagrywa. Słuchajcie, I to przez cały dzień? nie, przed chwilą. Dobrze. Było 5-minutowe nagrywanie i niestety nie włączyłem, więc zacznę od nowa to, co mam do powiedzenia. A co ty teraz Teraz robisz? pokazuję view. Aha, view, dobra, no to słuchajcie, tak naprawdę jesteśmy na balkonie Point View, który tutaj jest, ja wam go teraz pokażę. Adrianka na nim stoi teraz, ale już mówię, przepięknym widokiem na fiord. I słuchajcie, jak ktoś kiedyś będzie miał ochotę przyjechać na Senię, to tylko i wyłącznie jak jest słońce i pogoda. Tylko i wyłącznie. Słuchajcie, nie przyjeżdżajcie na Senię, jak jest taka niepogoda jak tutaj, dlatego że Senia jest przepiękna w słońcu. To jest taka jedna z piękniejszych tras widokowych, taki scenic road, którą się przejeżdża tutaj po fiordach. Cały czas jeździ się i faktycznie, X-Tour przyjechał. X-Tour to jest kolejnym samochodzikiem, który mnie jara, mega jara, ale to coś bańkę kosztuje, to trochę dużo, prawda? Na co masz ochotę? Dobrze, idę. Jara mnie ten samochód, mega, strasznie mi się podoba ten X-Tour, którego tu widzicie. Niestety na razie było mnie stać tylko i wyłącznie na oponki, które on ma, więc mamy takie same oponki, no ale od czegoś trzeba zacząć, prawda? Mamy 19:45, dotarliśmy na prom mamy jutro o 11. Z kolejka, jak widzicie, tutaj już jest okrutna zrobiona. My jesteśmy tutaj w 5. rzędzie. Można powiedzieć, że Senię mamy przejechaną. Idę zobaczyć jeszcze, tam jest chyba coś tu jest otwartego. Senię mamy przejechaną, a mianowicie ten Scenic Road, ta taka jedna z najpiękniejszych dróg Norwegii i ona faktycznie jest przepiękna, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest przepiękne słońce, tak? Jak jest przepiękne słońce, no to
to nie ma problemu. Czekajcie, ona chyba tutaj jest pokazana. Nie, akurat tam nic akurat nie było. O, tam mamy sklep. Dobra, słuchajcie, jest super. Jest sklep spożywczy, ale chyba już będzie zamknięty, zaraz zobaczymy. I tutaj jest fish and chips. O, fish and chips. To może być dobre. Dobra, tu mamy taki fish and chips. Zobaczymy, co tam będzie. Tu mamy naprzeciwko, jak widzicie, restauracyjkę na górze, no ale raczej tam nie pójdziemy. No i niestety mamy sklep, który jest zamknięty, ale on jest od 9 do 20, więc my raczej chyba zakupy będziemy robić po drugiej stronie. Ja się chyba żegnam na dzisiaj. Adrianka tam robi pyszną kolację. Jest godzina 20, no my sobie tu będziemy czatować, że tak powiem, na prom w kolejce, ale ja wam powiem tak, bycie w takiej kolejce w Norwegii to po prostu jest minuta 5, bo i tak wyjdziemy gdzieś na spacer, bez względu na to, czy jest teraz 20, 21 czy 22, to i tak tu jest jasno. Jak wiecie, jeszcze słońce tu długo będzie zachodzić o 23, a zobaczcie, tu po prostu jest gdzie chodzić, można sobie, że tak powiem, przespacerować po całej tej miejscowości, która jest, że tak powiem, mała, ale ładna. No wypogadza się. Jak tu by było słońce, to po prostu jest mózg niszczy, a ta taka norweska pogoda, taka deszczowa, no to jeszcze człowiek, że tak powiem, chroni mózg przed zniszczeniem, bo po prostu doznania w Norwegii są niewiarygodne. Powiem wam, no niewiarygodne są doznania. Jak to w ogóle tu wszystko obłędnie wygląda. I ja będę powtarzał, Norwegia jest jak Dolomity. Przyjeżdża się tutaj dla widoków, spacerów i wspinaczek takich trekkingowych, tak? No jak ktoś to lubi, to się zakocha w Norwegii. W Norwegii nie ma miasteczek do zwiedzania, no może jest parę, powiedzmy tam Oslo, Bergen, Tromsø czy coś jeszcze, ale tak naprawdę to cały urok w małych miasteczek jest na Lofotach, bo faktycznie te małe miasteczka na Lofotach robią robotę i tam można faktycznie pochodzić. Ja tutaj zaraz zobaczę, czy coś zjemy. Idę się przekonać, jak wygląda Adrianki kolacja. Powinna być jak zawsze pyszna. W razie czego, jak wiecie, mamy tutaj z tyłu za mną fish and chips. To się, że tak powiem, uzupełni. Jeśli chodzi o jedzenie w Norwegii, to przede wszystkim na pierwszym miejscu, o dziwo, jest ta Grandiosa, którą już żeśmy wcześniej wspominali. To wiemy też od Agi, ale tu się okazało, że na internecie wszyscy o tym mówią, więc jest to oficjalne. No a na Lofotach Lofoty słyną z fish and chips, z takiego przysmaku. I powiem wam szczerze, że przed chwilą poszliśmy tutaj do budki takiej klasycznej, żeby to skosztować i zobaczcie, tak wygląda fish and chips, tak? Dają tutaj w sztućce, a teraz uwaga, otwieramy. Tak wygląda zestawik. Nie wiem, co to jest. Coś to jest. Może zaraz otworzymy i zobaczymy. I tutaj też coś to jest. Ciekawe. Zaraz skosztujemy. No i dobra, mamy tu troszkę sałatki. Mamy tu taką rybę i mamy Halo. Jeszcze nie skończyłam. Dobra, a niech będzie. No powiem tak. Zrobimy teścik tego jedzenia, tego już tak jak od nich żeśmy kupili. Halo. Niewidzialna ręka. Jak to było tam kiedyś? Niewidzialna ręka? Było coś takiego kiedyś. Niewidzialna ręka. Czy gdzieś. To coś było z niewidzialną ręką. Niewidzialna ręka to także ty, czy coś takiego. Dobra, bełtamy sałatkę. Sałatka widać ewidentnie mocno kukurydziana, więc tutaj nie będzie zaskoczenia. Sos majonezowo-chillowy. Ok, frytki to już widzieliście, Adrianka się rzuciła, ale fryteczki są z kartofelków. Normalne całe kartofel. Halo. Ale
Ale ja ci dam kamerę. Nie no, powiem tak, fryteczki są błędne i uwaga, teraz rybsko. Pokażę kotlet olbrzymi, olbrzymi kotlet, naprawdę, nie jest jakiś taki mały kotlecik, gruby. Ja już wiem, że to jest ten dorsz, który my tutaj wciskamy od paru dni. Jutro też na obiad będziemy mieli dorsza. No pycha. Tak. Warte zachodu. Faktycznie. Oj, to jest całkowicie. Nie no, pyszne to jest. A przypominam, że przed chwilą jadłem kolację. Jestem najedzony. Postanowiłem to przetestować, Dla was. bo akurat, jak widzicie, po drodze tutaj jest ta budka. Tak mi się żal tej pani zrobiło, że siedzi w nocy, nikt nie kupuje. To wsparliśmy ją. Dobra. Rybka jest super. Frytki są super. Sałatka jest super. Słuchajcie, ja to kończę. Sam se to skończę. Nie będziecie musieli patrzeć. Ale finalnie wam powiem, uwaga, 73 zł ta cała porcja. Chyba tyle samo w Polsce kosztuje. Poprawcie mnie. Ale 73 zł, duża rybka z sałatką i z frytkami. Ile nad polskim morzem w tym roku to kosztuje? Aha.